Piotr Czaban, Czaban robi raban, Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne. Witam wszystkich. To wideo publikuję głównie dlatego, że mimo zmiany władzy wciąż ta prawda o zbrodni na pograniczu polsko-białoruskim, o łamaniu praw człowieka tutaj właśnie na pograniczu jest rozmywana. Nie ma żadnego konkretnego zespołu śledczego, który wyjaśniałby wiele spraw związanych często z okrutnym traktowaniem migrantów, uchodźców, a co także przekładało się na śmierć konkretnych ludzi. Dlatego teraz w punktach jasno i wyraźnie chciałem opowiedzieć Wam o kilku sprawach, a w przypadku kilku innych tematów chciałbym publicznie postawić pytania, na które oczekuję, że w końcu prokuratura, jak i sądy znajdą odpowiedź. Ale to się nie stanie, zanim Ministerstwo Sprawiedliwości nie wyznaczy konkretnych śledczych do rozwikłania wielu spraw związanych właśnie z łamaniem praw człowieka na pograniczu polsko-białoruskim, jak i nie przyjrzy się też temu, co już zostało zgłoszone policji, prokuraturze, też Straży Granicznej, ale w jakiś dziwny sposób te wszystkie tematy są rozmywane. Zacznijmy od sprawy, którą ujawniłem przed kilkoma dniami, a dzisiaj prokuratura okręgowa w Ostrołęce potwierdziła moje ustalenia. Palenie paszportów, dowodów, różnych dokumentów, ale także telefonów, kart płatniczych, kart SIM, telefonicznych w kontenerach w beczce ustawionej na placu Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych. Śledczy natrafili na ten proceder we wrześniu ubiegłego roku. Pamiętacie, co się działo we wrześniu ubiegłego roku? Wówczas trwała kampania wyborcza, gdzie uchodźcy, migranci byli takim paliwem tej politycznej wojny. Zarówno jedna jak i druga strona politycznych obozów, które wykształciły się w Polsce, używała tego argumentu, by przyciągnąć wyborców na swoją stronę. Komu wówczas w głowie było to, by poinformować opinię publiczną o tym, że strażnicy graniczni w taki sposób łamali prawa człowieka, niszcząc i paszporty, i telefony, a bez tych telefonów życie człowieka wyrzuconego gdzieś do białoruskiego lasu, czy też nawet polskiego, jest w niebezpieczeństwie. Możemy się o tym przekonać chociażby odwiedzając cmentarze w Bochonikach, w Narewce, w Białowieży, czy też w Dubiczach Cerkiewnych, gdzie spoczywają ofiary tego zła na pograniczu polsko-białoruskim. Gdy poinformowałem o tym kilka dni temu na portalu X, w swoich też mediach społecznościowych, jedyną redakcją, która podjęła ten temat, była okrojona bardzo redakcja Gazety Wyborczej, oddział w Białymstoku. Dziennikarz podążył moim śladem, przesłał pytania i do prokuratury w Ostrołęce, wcześniej dzwonił do prokuratora w Hajnówce. Ja jeszcze wysłałem serię pytań do rzecznika Straży Granicznej, do człowieka, który zastępuje Annę Michalską, tę, która ukrywała, manipulowała faktami o prawdzie na pograniczu polsko-białoruskim. Zapytałem Straż Graniczną o to, co się stało z tymi ludźmi, których te dokumenty i telefony były niszczone. Czy zostali wyrzuceni do lasu, do białoruskiego lasu, czy też została wobec nich wszczęta procedura, na przykład związana z nadaniem im międzynarodowej ochrony. Jak długo trwał proceder niszczenia tych dokumentów własności cudzoziemców na terenie placówki w Dubiczach Cerkiewnych? Kto dał rozkaz, kto wydał takie polecenie, by w taki sposób niszczyć telefony i paszporty cudzoziemców? Czy ktoś poniósł jakieś konsekwencje? Czy było jakieś wewnętrzne postępowanie Straży Granicznej? Te pytania pozostały bez odpowiedzi, mimo że gdy telefonicznie rozmawiałem z nowym rzecznikiem, z panem Jóźwiakiem, reprezentującym interes Straży Granicznej, powiedział, że to, co się działo za czasów, kiedy rzeczniczką Straży Granicznej była Anna Michalska, oddziela grubą kreską. Ja odpowiedziałem, że ta gruba kreska będzie widoczna w moich oczach wtedy, jeżeli dostanę odpowiedzi na pytania związane chociażby z paleniem telefonów i paszportów na terenie placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych. I co się okazało? Że odpowiedzi nie otrzymałem. Zostałem przekierowany do prokuratury rejonowej w Ostrołęce i dzisiaj dostałem odpowiedzi od rzeczniczki tejże prokuratury potwierdzające moje ustalenia. Prokuratura rejonowa w Ostrołęce nadzoruje śledztwo dotyczące niedopełnienia obowiązków oraz przekroczenia uprawnień oraz niszczenia dokumentów
Niniejsze postępowanie zostało zainicjowane czynnościami przeprowadzonymi przez funkcjonariuszy Wydziału Zamiejscowego Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Białymstoku. Mianowicie funkcjonariusze ci na terenie placówki w Dubiczach Cerkiewnych ujawnili beczkę, w której znajdowały się nadpalone dokumenty. To jest paszport i zagraniczny dokument tożsamości. Nadto były tam również spalone i częściowo stopione telefony komórkowe, również tak zwane wyłamki po kartach SIM czy wydrukowany bilet lotniczy oraz stopione częściowo połączone ze sobą 2 portfele. Ponadto w wyniku podjętej penetracji terenu w jednym z kontenerów na śmieci funkcjonariusze ujawnili również uszkodzony telefon komórkowy, etui na telefon typu Slim, również pusty portfel oraz wyłamki po karcie SIM i 2 karty płatnicze wydane na dane obcokrajowca. Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte przez prokuraturę rejonową w Hajnówce 30 października ubiegłego roku i przekazane do prokuratury rejonowej w Ostrołęce za pośrednictwem prokuratury regionalnej w Białymstoku. Niestety w związku z koniecznością prawidłowego zabezpieczenia toku tego postępowania więcej szczegółowych informacji na ten temat nie możemy Państwu przekazać. Oczywiście, jak będzie to możliwe, natychmiast poinformujemy o szczegółach sprawy przedstawicieli mediów oraz opinię publiczną. Nie otrzymałem konkretnej odpowiedzi na pytanie, ile takich szczątek, chociażby telefonów, prokuratura odnalazła, ale według moich ustaleń było blisko 80 resztek w tej beczce po telefonach cudzoziemców. A też dochodzą mnie niepokojące sygnały z innych źródeł, mówiące o tym, że to niszczenie tych paszportów, dokumentów, telefonów w tejże placówce było niemalże na przemysłową skalę i to nie był jednorazowy jakiś wybryk strażników granicznych z Dubicz Cerkiewnych. Trzeba to dogłębnie wyjaśnić i trzeba poinformować opinię publiczną, co robili funkcjonariusze w polskich mundurach. Obszernie informuję widzów kanału Czaban robi Raban o śmiertelnym pościgu, w którym brał udział generał Andrzej Jakubaszek. Do tego pościgu za kurierem przewożącym 10 uchodźców z Afganistanu doszło 5 maja ubiegłego roku. Strażnik graniczny będący na wolnym, nieoznakowanym autem jechał za kurierem, powiadomił swoją placówkę Straży Granicznej w Narewce. Nieoznakowanym służbowym autem do tego pościgu dołączył generał Andrzej Jakubaszek wraz ze swoim kierowcą. Szczegóły tej sprawy znajdziecie w programie Na żywo z Joanną Klimowicz na moim kanale, a także w obszernej relacji z pierwszego procesu, z pierwszej rozprawy właśnie związanej z tym procesem. Ale w tej sprawie pojawiły się nowe okoliczności, o której nie mówiły żadne ze stron na sali sądowej. Przypomnę, że jeszcze na tej sali sądowej nie wylądował jeden z głównych świadków tego pościgu, czyli generał Andrzej Jakubaszek, który w ramach nagrody za to, co robił na pograniczu polsko-białoruskim, został komendantem Straży Granicznej na Śląsku. Te nowe okoliczności chciałem zgłosić prokuraturze okręgowej w Białymstoku, ale prokurator nie miał czasu, żeby wyjść i ze mną o tym porozmawiać, dlatego publicznie pytam, czy to prawda, że 10-13 minut po zgłoszeniu o wypadku, w którym zginęło 2 uchodźców z Afganistanu, zanim przyjechała na miejsce policja, zanim przyjechała na miejsce ekipa dochodzeniowo-śledcza policji, to w tym czasie zarówno generał Andrzej Jakubaszek, jak i jego kierowca, jak i ten strażnik jadący na wolnym, nieoznakowanym autem ulotnili się z miejsca wypadku, czy pozostali tam i pozwolili policjantom śledczym zarchiwizować to miejsce, zdokumentować miejsce wypadku. Czy to prawda, że odjeżdżając z tego miejsca po 10-13 minutach generał Andrzej Jakubaszek wraz ze swoim kierowcą pojechali do Białegostoku i szybko naprawili szkody w swoim aucie, nie pozwalając tym samym policjantom zabezpieczyć śladów z miejsca wypadku. Przypomnę, że kierowca generała Andrzeja Jakubaszka w sądzie zeznawał, że wcześniej kurier miał uszkodzić auto, którym jechał m.in. generał Andrzej Jakubaszek. Jak do tego doszło? Teraz śledczy będą mieli utrudnioną pracę, ponieważ wynika z tych informacji, które otrzymałem, że mogło dojść w ten sposób do zacierania śladów. Czy aby na pewno strażnik graniczny, który był na wolnym, generał Andrzej Jakubaszek i jego kierowca w pierwszej chwili ratowali umierających uchodźców? Czy być może głównie zajmowali się jak najszybszym zabraniem w chaotyczny sposób telefonów, paszportów i pieniędzy migrantów, uchodźców?
wrzucili to do jednego worka, o tym już była mowa na sali sądowej, i chcieli to przekazać policji, ale policja tego nie przyjęła, ponieważ wszystko było wymieszane, ślady były pozacierane, nie wiadomo było, czyj telefon należy do kogo, i policja w Hajnówce nie chciała przyjąć tego worka z tymi zebranymi telefonami i dokumentami, które należały do uchodźców, w tym zapewne też do tych dwóch, którzy zginęli w tym wypadku. W jaki sposób wyglądała komunikacja Straży Granicznej w Narewce z policją w Hajnówce, informując o tym, że doszło do śmiertelnego wypadku? Czy Straż Graniczna w Narewce powiadomiła policję w Hajnówce o tym, że był pościg? Że do tego śmiertelnego wypadku doszło w wyniku chaotycznego pościgu, o którym strażnicy jadący nieoznakowanymi autami nie powiadomili na czas policji. Wystarczy sprawdzić zapis rozmów pomiędzy dyżurnym Straży Granicznej w Narewce a dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. To trzeba zrobić, żeby zbadać dokładnie tę sprawę, by potwierdzić, kto tak naprawdę odpowiada za ten śmiertelny wypadek. A jak do niego doszło, w wersji świadków, czyli strażnika, który był na wolnym, i kierowcy generała Jakubaszka, możecie usłyszeć w materiale, w relacji z rozprawy sądowej. Strzelanina we wsi Kapitańszczyzna w maju ubiegłego roku. Przez wieś przejechało nieoznakowane auto, które jechało za innym autem. Wiemy, że ściganym autem poruszał się kurier, w bagażniku przewoził migranta, a nieoznakowani funkcjonariusze oddawali serię strzałów w kierunku właśnie uciekającego pojazdu. A tutaj strzelaliśmy, tak? No tu, tylko ze wsi wyjechali, dopiero się do lasu dopierdalali cały czas. Dużo tych strzałów było? No nie liczyłem, nie w stanie byłem tego liczyć. To z maszynowej broni jakiś? Taka seria była, czy to pojedyncze strzały? Pojedyncze bodajże. Były jakieś okrzyki tam, stój, bo strzela? Nie, to samochodami. Wszystko dopierdalali. To policja, nie wiem, czy to jaki, nie wiem, bo to jakiś nieoznakowany samochód był. Nieoznakowanym samochodem jechali i strzelali z nieoznakowanego. Tak, z tyłu. Co pan mówi? Dostałem informację, że ludzie się chowali po piwnicach. No. Czy chować, czy ten? Ja też zadzwoniłem, mówię, żeby ten mówi, co tutaj, bo to echo takie szło, ja tutaj na zakładowych Jan też byłem, to kurczę, echo takie szło, że też zadzwoniła do mnie, mówię, zamykaj się w domu i nie wychodź, bo to po prostu odczucie było, jakby to tutaj gdzieś. Ten uciekający pojazd został przedziurawiony jak sito kulami z broni nieoznakowanych funkcjonariuszy. Przewożony w bagażniku migrant został ranny, trafił do szpitala wojewódzkiego w Białymstoku. Ale co się stało z kierującym kurierem? Czy kurier został zatrzymany? Czy w ogóle ktokolwiek wie, co stało się z kurierem? Czy został zatrzymany przez strażników granicznych, przez policjantów? A może gdzieś jest w lesie? A jeżeli jest w lesie, to czy jest żywy? Bo auto, którym uciekał, zostało zatrzymane. Ale z informacji, do których dotarłem, prawdopodobnie w tym aucie oficjalnie nie było kierującego nim chwilę wcześniej kuriera. Co się z nim stało? Śmierć Abdullaha z Somalii. Doszło do niej pod koniec ubiegłego roku. Abdullah, o czym poinformowałem, zmarł w aucie Straży Granicznej. W związku z jego śmiercią mam następujące pytania. Czy to prawda, że gdy jeszcze Abdullah żył i znajdował się w bagnie tuż przy granicy polsko-białoruskiej po polskiej stronie, to polscy funkcjonariusze kazali jego dwóm towarzyszom wyciągnąć go z tego bagna i włożyć do bagażnika auta Straży Granicznej? Czy to prawda, że chwilę po włożeniu ciała jeszcze żyjącego Abdullaha, jego dwóch towarzyszy natychmiast zostało wyrzuconych do białoruskiego lasu? Czy to prawda, że z żywym Abdullahem strażnicy graniczni przez kilka godzin poruszali się po lesie, po drogach pogranicza, nie informując pogotowia o tym, że przewożą w stanie krytycznym człowieka? Czy to prawda, że strażnicy graniczni
wezwali karetkę dopiero wtedy, gdy Abdullah nie dawał już znaku życia, gdy już umarł w bagażniku ich samochodu. Przypomnę, że według ustaleń prokuratury strażnicy graniczni czekali na karetkę pogotowia na parkingu przed hotelem w Białowieży. Gdy medycy przyjechali, okazało się, że Abdullah już nie żył. Czy przez te wcześniejsze kilka godzin nie można było go uratować? Śmierć Mahlet z Etiopii. Dziewczyna, którą odnaleźliśmy niedaleko Hajnówki wspólnie z Katarzyną Mazurkiewicz-Bylok z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. Tuż przed jej odnalezieniem powiadomiłem policję w Hajnówce o tym, że kilka dni wcześniej jej towarzysze prosili m.in. policjantów z Hajnówki o pomoc. Wskazywali lokalizację na swoim telefonie, gdzie znajduje się chora jeszcze, ale żyjąca Mahlet. Policjanci wtedy przekazali towarzyszy Etiopki Straży Granicznej, a Straż Graniczna wyrzuciła ich na Białoruś. Do dziewczyny, która jeszcze wtedy żyła, nikt nie poszedł. Dopiero kilka dni później odnaleźliśmy ją martwą. Zgłosiłem policji to, że właśnie przedstawiciele tej formacji nie ruszyli z pomocą, kiedy powinni tej pomocy udzielić. Czy to prawda w związku z tym, że ci funkcjonariusze z Hajnówki, którzy za to odpowiadają, kłamią przed prokuraturą, mówiąc, że szukali Mahlet, że poszli w miejsce lokalizacji wskazywanej przez jej towarzyszy. Łatwo to zweryfikować, sprawdzając lokalizatory GPS, które ma na sobie każdy policjant. I o tej sprawie udało mi się bezpośrednio powiadomić prokuraturę w Suwałkach, która zajmuje się tym tematem. Takich spraw budzących wiele wątpliwości, niewyjaśnionych, rozmywanych jest na pograniczu polsko-białoruskim wiele. Prokuratorzy nie nadążają nawet, jeżeli chcą zbadać je dokładnie. Taka prokuratura w Hajnówce ma niewielki skład i mnóstwo spraw. Wiele z tych spraw prokuratura w Hajnówce przekazuje do innych prokuratur, między innymi do okręgowej, tak jak chociażby sprawa zmarłego Somalijczyka. Została ta sprawa właśnie przekazana najpierw do prokuratury okręgowej, później do wojskowej, stamtąd wróciła do prokuratury okręgowej, została wysłana do prokuratury krajowej i tak naprawdę nikt tym się nie zajmuje. Nikt, bo rodzina zmarłego Somalijczyka, do której prokuratura ma kontakt, nie jest powiadamiana o niczym. Nie była powiadomiona nawet o tym, kiedy może odebrać ciało, by pochować Somalijczyka. Musiałem nagrać wideo, publicznie opowiedzieć o tym skandalu, by można było pochować Abdullaha. Spoczywa na cmentarzu w Polsce, w Bochonikach. Bismillahi wala sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Bismillahi wala sunnati rasulillahi. Fi dhalalin kabir. هو الذي جعل لكم الأرض إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Wiele takich tematów jest rozmywanych. Ministerstwo Sprawiedliwości ma wiele do nadrobienia po tym wszystkim, po tym całym bałaganie pozostawionym przez rząd Zjednoczonej Prawicy, przez rząd Mateusza Morawieckiego. Ale tutaj ja z perspektywy pogranicza nie obserwuję jakiejś chęci, jakiegoś dążenia do tego, by wszystko tak dogłębnie wyjaśnić. O tym świadczy chociażby właśnie ta nagroda dla generała Andrzeja Jakubaszka, który zrobił karierę na tej zbrodni na pograniczu polsko-białoruskim, a po zmianie rządów został wysłany na inną parafię, do innej placówki na Śląsku, by sprawa ucichła. Anna Michalska, myślicie, że została zwolniona ze Straży Granicznej? Nie. Ona po prostu zniknęła z mediów społecznościowych i nie tylko Straży Granicznej, ale nadal jest do dyspozycji komendanta Straży Granicznej. A co robi? Nowy rzecznik na to pytanie już nie odpowiada. Apeluje do ministra sprawiedliwości o powołanie specjalnego zespołu śledczego, który wyjaśniłby w sposób dokładny, szczegółowy wszystkie sprawy związane z łamaniem praw człowieka. Te, o których już wiadomo i te, o których nie wiadomo. O których nawet ja wam publicznie nie mówię, bo chciałbym najpierw o tym opowiedzieć wyznaczonemu do takiego zadania prokuratorowi. I na to właśnie czekam. Apeluję też do rządu premiera Donalda Tuska o to, by
mając pełną świadomość, że tak zwane pushbacki są nielegalne, o czym mówi często sam premier Donald Tusk, ale stosuje te pushbacki. Apeluję o to, by z nimi skończyć, bo to te wywózki narażają ludzi na śmierć. Apeluję też do innych mediów. Nie zapominajcie o tym, co się dzieje na pograniczu. Nie zapominajcie o tym. Przyjrzyjcie się sprawie chociażby palenia dokumentów i telefonów w placówce Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych. Sobie tego nie zmyśliłem. Potwierdza to prokuratura w Ostrołęce. Odsyłam was tam. Zajmijcie się tą sprawą. Niech ludzie w Polsce wiedzą, co tak naprawdę tutaj się działo przez ostatnie niemalże 3 lata. I dziękuję też wszystkim widzom kanału Czaban robi raban, bo to dzięki wam te informacje gdzieś się roznoszą. A żeby miały większy zasięg, będę też wdzięczny za subskrybowanie mojego kanału YouTube'owego Czaban robi raban, za pozostawienie łapki w górze, za skomentowanie, bo dzięki temu algorytm YouTube'a proponuje te treści też innym widzom i ta prawda o tym, co się dzieje na pograniczu polsko-białoruskim, może docierać do większego grona widzów. Też przypomnę, że te wszystkie moje materiały, moją pracę dziennikarską mogę wykonywać dzięki wsparciu moich patronów, użytkowników portalu subpi.pl i Buy Coffee. Dziękuję wam wszystkim. Oceń wideo, zasubskrybuj kanał, włącz powiadomienia. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Jeżeli cenisz moje dziennikarstwo, możesz postawić mi kawę na portalu Buy Coffee. Linki znajdziesz w komentarzach do tego wideo. Od teraz ten kanał możesz wspierać na subpi.pl. Link w opisie filmu. Dziękuję za wsparcie Fundacji Wolno Nam, Joannie Klimowicz oraz agencji Video Brothers. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban robi raban tworzy Fundacja Technologie dla Ludzi. Oprawę muzyczną moich reportaży zapewnia Studio Soho Film i Multimedia z Poznania. Twórca kanału Czaban robi raban, nagrodzony diamentem Patronite i wyróżnieniem Fundacji Polkul. Piotr Czaban, dziennikarz, obywatel roku 2023. Tytuł przyznany przez Towarzystwo Dziennikarskie za odwagę, wytrwałość i bezkompromisowość. Honorowym patronem kanału Czaban robi raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim al-Sammarrej. Wszystkie reportaże i programy na kanale Czaban robi raban mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. To dzięki wam mogę planować swoją pracę dziennikarską, wyjeżdżać na zdjęcia, montować wideo, kupować niezbędny sprzęt filmowy i oprogramowanie, poświęcać swój czas na weryfikowanie informacji i publikowanie materiałów prasowych. A grono moich patronów tworzą Klara Półmrok, Ewa J.P., Andrzej Rożdżeński, Małgorzata Maj, Julita Białobłocka, Robert Gola, Krzysztof Mleczek, Gabriela Wiktorowicz, Danuta Dowiat, Lelek z 200, Karolina Baca-Pogorzelska, Barbara Joanna Mrozińska-Badura, Mateusz Wojak, Michał Kowalówka, Patrice Senekal, Paweł Pacyński, Beata Piechocińska, Maciej Reputakowski-Madej, Arwo Tija, Jerzy Machnikowski, Miszka Otlowski, Witold Ściślak, Małgorzata Staszewska, Kornik BP, Małgorzata Kłoszewska, Arkadiusz Malewicz, Anna Smenda, Karol Stańczyk, Anna Guzek, Agnieszka Wrzaskowska, Majka Duczko, Tobi, Dariusz Cygert, Jacek Majchrzak, Janusz Gierucki, Adam Myk, Ewa Szczepankiewicz, Maria Anatolak, Agnieszka Barszczewicz, Teresa Fulbiszewska, Beata Walatek, Roland Chojnacki, Ewa Stępień, Basia Esz, Wiesława Grecka, Agnieszka Kurzyńska, Paweł Smater, Janusz Bójko, Łukasz Kostka, Adam Czarny, Generatyk Janus, Urszula Keczma, Maria Noska, Robert Wieckowski, Anna Langowska, Marek Durski, Piotr Strychalski, Stanisław Baran, Ścibor, Zawiślak, Andrzej Dunaj, Anna Dormajer, Katarzyna Frejlichowska,
Piotr Celiński, Beata Sujka, Dorota Podgórska, Tomasz Zduński, Andrzej Marszałek, Alina Geniusz-Siuchnińska, Tomasz Szczechowiak, Jacek Czernik, Katarzyna Dąbek, Adam, Jola Barabasz, Maciej Śliwa, Ewa Kafarska-Pietrasik, Marzena Potepa, Marzena Jaszczak, Jolanta Tomczak, Lucyna Kielmińska, Jadwiga Jędryjas, Agnieszka Będkowska, Piotr Borowski, Krystyna Lasota, Anna Pasikowska, Stanisław Choeft, Marcin Pankał, Anita Poddębniak, Antoni Komasa-Lazarkiewicz, Piotr Szyndlarewicz, Bożena Nowak, Joanna Niebieszczańska, Kasia Skakki, Darek Łankowski, Piotr Sujka, Anna Pieńkowska, Krzysztof Biniarz, De Jacker Roslonek, Błażej Marciniak, Jolanta Malinowska, Dariusz Dudojć, Paweł Gąsior, Anna Kopydłowska, Krystyna Kozioł, Helena Szlezak, Marek Hanowski, Jacek i Anna Czernuszenko, Marta Springer, Ewa Łabus, Piotr Jędrychowski, Wioletta Chrost, Alina Bilińska-Solarz, Krzysztof Rudnik, Ela Sok, Dariusz Pypłacz, Beata Danilewska, Maciej Żurek, Genowefa Nowak, Maria Szyszko, Hanna Kotowska, Jakub Bielikowski, Joanna Tyszczuk, Jacek Chlebowski, Dorota Lubiewska, Katarzyna Zaręba-Niedźwiecka, Olga Łojewska, ABCD, Dawid Weisbrod, Bogna Badowiec, Dorota Dowgiel, Anna Mrowiec, Paweł Gliwny, Joanna Karbowska-Bebel, Aleksandra Bolczyk-Szepert, Marlena Fatyga, Agata Drummond, Joanna Poziemska, Sandra Jarnot, Marta Leśniak, Agnieszka R. Jobda, Basia Madej, Katarzyna Więciorek, Aleksandra Lipowska, Wawrzyniec Mąkinia, Marcin Pyrzyk, Farea Feind, Ewa Tarasewicz, Bartosz Romanek, Maciej Handzlewicz-Wacławek, Gosia Adamczyk, Irma Czerwińska, Małgorzata Pietrowska, Blandyna Domagała, Agnieszka Wolska, Renata Gorzowianka, Iwona Skoneczna, Agnieszka Grondas, Piotr Dąbek, Wioletta Wojtasiak, Aga Lys, Adhina Jędrzejczyk, Kasia Kruszewska, Marta Sikora, Magdalena Babral, Mieczysław Lackowski, Tomasz Białecki, Grażyna Przybyszewska, Basia Andrysiak, Tomasz Niechoda, Paweł Podkościelny, Dariusz Grochal, Hubert Zadrożny, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Katarzyna Pasek, Ola Okońska, Agata Sulikowska-Dejena, Zofia Malcher, Dorota Gabała, Agnieszka Laska, Ania Rabczyńska, Monika Uziębło, Mateusz Myśliwski, Małgorzata Majewska, Anna Mazan, Ludmiła Śliwieńska, Małgorzata Maj, Andrzej Klos, Anna Domanowska, Wiola Hitro, Maciej Jasiuczenia, Marita Adamska, Anna Oryńska, Weronika Furchel, Tomasz Czech, Karolina Górecka, Magda Zielińska, Wojtek Buczyński, Joanna Przewłocka, Kryśka Zdziechowska, Magda i Marek z Torunia, Katarzyna Mielec, Wojtek Trzciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Klara Półmrok, Iza Brodnicka, Magda Górak, Anita Głowińska, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Agata Bonenberg, Gosia Drost, Katarzyna Szatyłowicz, Anula Dmytruszyńska, Magdalena Klemensowicz, Magda Czarkowska, Marta Wieszczycka i Ewa Wdowiak. Wszystkim Wam dziękuję z całego serca. Dziękuję też tym, którzy na portalu Buy Coffee stawiają mi symboliczną kawę, tym samym stawiając na niezależne dziennikarstwo. W taki sposób w lutym wsparli mnie Barbara Przesmycka, Roman Nowacki, Ewa, Kornelia Sutryk, Janka Graban, Eryk Mełgwa, Małgorzata Kostka, Katarzyna Kaliszuk, Paweł Nowak, Hanna Kenik, Tomasz Suchowiejko, Ania, Maciek Tarmas, Tosiek Grochowski, Ewa Mysłakowska, Olga Rutkowiak, Agnieszka Chlebowicz, Ingrid Podwysocka, Bena, Krystyna Kilde, Anna Szmel, Magdalena Porębska, Bogusława Gerc, Ewa, Danuta Rakowska, Robert Bień, Reichen Wolner, Piotrek Jasiewicz, Edyta Kostowska, Maciej Grochowski, Agnieszka Klus i Danuta Stołecka. A na portalu Subpi oprócz anonimowych darczyńców w lutym wsparli mnie Marita Adamska, Ryla, Genowefa Nowak, Sylwia Kozłowska, Magdalena Gaszyńska-Nowak, Jolanta Pochowska, Jacek Ostrowski,
Hanka Kenik. Wszyscy jesteście częścią redakcji Czaban robi raban, za co bardzo Wam dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia.